Witam Was serdecznie w najnowszym odcinku. Dzisiaj będziemy zakładać silnik. Jak widzicie za mną silnik Rotax 912, dokładnie model S2, czyli przeznaczony do certyfikowanych statków powietrznych. Niestety nie mogliśmy sobie pozwolić na nowy silnik, więc zakupiliśmy używkę ściągniętą w tym przypadku akurat z AT3. Ma on jeszcze resurs, możemy na nim swobodnie latać. Jako że pracuję z tymi silnikami na co dzień, wiem co sprawdzić, wiem na co zwrócić uwagę przy zakupie. Byłem przy ostatniej próbie tego silnika, sprawdziliśmy wszystkie parametry, następnie został spuszczony olej i w momencie spuszczania oleju również pobraliśmy sobie próbkę oleju, którą wysłaliśmy do analizy. Próbki pobiera się do takich pojemniczków. Analizy robi firma Ekol z Rybnika. Jak widzicie na raporcie badań dokładnie zostało pokazane, jakie pierwiastki w jakich ilościach występują w naszym oleju. Wykresy są bardzo szczegółowe, obarczone komentarzem eksperckim. Możecie również sobie przeanalizować, jeżeli będziecie mieli więcej próbek. Wyznaczy nam się trend i jest to bardzo fajna opcja nie tylko dla osób, które kupują używane silniki, ale również które chcą przedłużyć resurs silnika, czy też kupują nowy i chcą zobaczyć, jak postępuje trend zużyciowy danej jednostki. Zachęcam wszystkich do analiz oleju, gdyż jest to chyba najtańsza i najmniej inwazyjna czynność, którą możemy wykonać, by poznać procesy, jakie występują w naszej jednostce bez jego rozkręcania i jakie czynności musimy wykonać, by nasz silnik nie uległ całkowitemu zniszczeniu. Jak już będziemy latać naszym buszketem, na pewno odwiedzimy Rybnik oraz firmę Ekol, gdzie porozmawiamy z osobami, które zajmują się analizami oleju na co dzień i opowiedzą nam trochę więcej na ten temat. W międzyczasie założyliśmy już ramę silnika. Odwróciliśmy rozrusznik, który w oryginale jest przekręcony tymi oto łóżkami w drugą stronę. Zmodyfikowaliśmy trochę mocowanie naszych modułów zapłonowych. Oczywiście wszystkie części były w zestawie z buszketem i nie sprawiło to jakichś większych komplikacji. Oraz daliśmy do dorobienia kruciec płynu chłodzącego, byśmy mieli również wyjście na termostat, byśmy mogli mieć dwa obiegi. Jak widzicie, gaźniki na razie ściągnęliśmy, by ułatwić nam montaż oraz by sprawdzić, w jakim stanie są. Bierzemy się za podwieszenie naszego silnika. Montujemy lordy silnika.
Nasz stukonny Rotax 912 jest już na swoim miejscu. Dla osób, które trochę mniej się orientują w tematyce silników lotniczych, warto przybliżyć kilka jego podstawowych cech. Jest to 4-cylindrowy silnik w układzie potocznie zwanym Boxer, a dokładniej Opposite Direction. Chłodzony jest on powietrzem oraz płynem chłodniczym. Jak widzicie, tutaj mamy układ chłodniczy, który dociera do naszych głowic. Zasilany jest on modułami zapłonowymi. Jak widzicie, są dwa moduły zapłonowe, które zasilają świece. Jak możecie zaobserwować w tym miejscu, posiada on dwie świece, jedną wkręconą od góry, jedną od dołu. Jeżeli jeden z modułów ulegnie awarii, drugi będzie dalej zasilał jedną ze świec i pozwoli nam to kontynuować dalej lot. Ważnym elementem silnika jest również reduktor obrotów śmigła o przełożeniu 2,43. Jest on na tyle ważny, gdyż sam silnik osiąga prędkości około 5500 obrotów na minutę do 5700 w maksimum. Wiadomo, przy takich obrotach śmigło uległoby zniszczeniu. By temu zapobiec, zastosowano reduktor i bazując na tym samym przykładzie 5700 zredukowane przez 2,43 daje około 2350 obrotów na minutę śmigła. Jeżeli chodzi o paliwówkę naszego silnika, pracować on może na paliwach typu MOGAS bądź też Avgas. Należy pamiętać o tym, że stosując na przykład Avgas 100 znacznie redukujemy resursy naszego silnika. Musimy częściej dokonywać przeglądów chociażby reduktora, musimy częściej dokonywać wymian oleju. Jeżeli chodzi o PB95 czy też PB98, czyli typowe motoryzacyjne paliwa, tutaj dyskusja toczy się, które paliwo należy stosować. Zdania są bardzo podzielone. Niektórzy mówią tylko 95, niektórzy mówią 98 jest zła, bo ma za dużo dodatków, czy też za dużo leżakuje w zbiornikach, bo nikt tego inny nie kupuje. Ja natomiast odsyłam Was do publikacji firmy Rotax, w których jasno jest sprecyzowane, jakie paliwo, jakie parametry powinno mieć. Piszcie w komentarzach, jakie macie przemyślenia na ten temat, jakich paliw stosujecie, jakich nie stosujecie, czy mieliście jakieś przypadki spalania stukowego, czy też innych problemów związanych z paliwem. Na pewno podyskutujemy na ten temat. Przejdźmy teraz do gaźników. Mam tutaj jeden z dwóch, który zdjęliśmy wcześniej. Jest to typowy gaźnik, który spotkać można również w motocyklach. Gaźnik membranowy. Porozmawiamy o nich trochę później, jak będę rozbierał gaźniki. Na pierwszym planie widać również pompę paliwa. Jest to pompa mechaniczna, która dostarcza paliwo. My również będziemy mieli pompę elektryczną, która umieszczona będzie przy zbiorniku paliwa, który też również niedługo będziemy montować. Układ olejowy, o nim porozmawiamy trochę później, gdy już zamocujemy miskę olejową. Porozmawiamy również o odpowietrzaniu układu olejowego, a także o sprawdzaniu poziomu. Jest to bardzo ważny układ, można bardzo łatwo wykończyć silnik, gdy nie postępuje się zgodnie z instrukcją, gdy nie sprawdza się silnika prawidłowo, ale o tym porozmawiamy trochę później. Silnik ma wbudowaną 20-amperową prądnicę. My dodatkowo założymy alternator zewnętrzny 40-amperowy, by dostarczyć trochę więcej energii do całej naszej awioniki. Jako że będziemy korzystać z zdwojonego systemu i będziemy mieli tak zwany backup, prądnica będzie nam służyła do podtrzymywania właśnie backupu. Cały alternator przejmie podstawowe funkcje podczas lotu. Za rozruch naszego silnika będzie odpowiedzialny ten wysokowydajny rozrusznik. To by były takie podstawowe informacje na temat tego silnika. Jak macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Postaram się jak najszybciej na nie odpowiedzieć. Teraz przejdziemy do założenia tłumików, by sprawdzić, którymi miejscami możemy poprowadzić układ chłodzenia oraz całą instalację. Normalnie tłumiki składamy na smar miedziowy. Smarujemy wszystkie płaszczyzny styku elementów. Teraz złożymy to na sucho, to są tylko przymiarki. Mam również taki zmodyfikowany płaski śrubokręt z takim wycięciem. Służy to po to, by w prosty i bezpieczny sposób naciągnąć i założyć sprężyny, co zaraz pokażę.
Jak widzicie, tłumik prezentuje się całkiem solidnie. W porównaniu do niektórych certyfikowanych statków powietrznych jest on naprawdę bardzo dobrze wykonany. Oczywiście nie skręciliśmy go jeszcze do końca. Teraz powymierzamy sobie rurki na układ chłodzenia. Trzeba będzie je pozamawiać z silikony. Oczywiście można kupić gotowe już z firmy Skyreach. Tyle, że my trochę będziemy mieli zmodyfikowaną tutaj komorę, będziemy mieli termostat trochę innego typu, więc musimy wszystko dopasować. W ostatnim czasie zaczęliśmy już przygotowywać również naszą tablicę przyrządów. Macie tutaj kilka ujęć z malowania oraz kilka ujęć, jak to już teraz wygląda. Teraz póki co się rozstajemy. Do zobaczenia w następnym odcinku. Śledźcie nasze profile społecznościowe, subskrybujcie kanał i do zobaczenia. Cześć!